Dobar dan! Redaktorka Aldona melduje się w Chorwacji, w miejscowości Krk, na wyspie Krk. Rok temu, dokładnie o tej samej porze roku, w długi weekend Bożego Ciała, zameldowaliśmy się dosłownie rzut beretem stąd na Istrii i zdobywaliśmy wojaka. Relacja z tego podjazdu jest na kanale, możecie sobie podejrzeć. A w tym roku znowu wybraliśmy się tutaj na krótki, długi weekend na 3 dni na wyspę Krk, żeby sprawdzić, jakie możliwości daje ta wyspa na gravela. Wytyczyłam z miejscowości Krk 3 pętle w każdym kierunku geograficznym, oczywiście prawie 200 km tras, żeby móc z czystym sumieniem powiedzieć, że objechałam całą tę wyspę i przekonać się, czy warto jechać tak daleko na 3 dni. Także zapraszam na relację i odkryjmy razem, co ciekawego kryje ta wyspa. Tutaj za mną widzicie piękną szutróweczkę, z której mieliśmy przyjechać, a w rzeczywistości przyjechaliśmy z przeciwnej strony, czyli całkowicie poza trakiem. Jak to się stało? No oczywiście ujechaliśmy może 4 km z Krka i pierwszy zjazd na szutrówkę był zamknięty, drugi też, trzeci też. Okazało się, że trasa, którą wytyczyłam, no wprawdzie drogi są szutrowe, piękne i strawa je widzi, natomiast w rzeczywistości to są pewnie prywatne posesje, jakieś gaje i wjazd tam jest po prostu zamknięty, więc trzeba się dostosowywać po prostu do tego, co jest w rzeczywistości. Ja mogę wytyczać trasy, mogę planować scenariusze. Zaplanowałam tutaj dla nas i dla Was piękną pogodę, piękne szutrówki, słońce, widoki na piękne wybrzeże, lazurową wodę, a w rzeczywistości straszy deszczem, jest dosyć chłodno, chociaż z drugiej strony też parno, więc ewidentnie spodziewamy się, że dzisiaj będzie padał deszcz. Zresztą już od kilku dni w prognozach to było widać niestety. Jak wytyczałam trasę, to zobaczyłam fajne jeziorko w samej centralnej części wyspy. No to sobie oczywiście pomyślałam, że może warto tu przyjechać i Maxa zabrać. I to jezioro jest właśnie za mną. No przyznam szczerze, że morskie oko to nie jest, a jednak trzeba było trochę w dół zjechać z głównej drogi, więc na wypadek, gdyby komuś przyszło do głowy to, co oczywiście mi przyszło, żeby sobie tu przyjechać, to zobaczcie, jak to wygląda, bo może niektórzy uznają, że nie warto, bo bardziej to jest taki staw rybny, zarośnięty rzęsą. Musisz upuścić ciśnienie? Upuszczam trochę powietrza, bo trochę mnie wytrzącha na tych szuterkach. Za dużo mi dopompowałeś. Źle pompujesz. Źle pompujesz, nie tak pompuj. Ile? Tyle będzie? A dzisiaj też jest kącik techniczny, bo dzisiaj testujesz nowe opony. Dzisiaj testuję nowe opony z trochę mniejszym bieżnikiem. W tym miejscu pozdrawiam Sandrę, która ostatnio na wyścigu zwróciła uwagę, na jakim traktorze jeżdżę. Także dzisiaj testuję coś węższego, natomiast już się martwię, co będzie na tym płaskowyżu koło Baśki, bo tam w ogóle tutaj są te traski takie podobno bardziej MTB, jak widzę. No ale upuszczę trochę ciśnienia, zobaczymy, jak się będzie jeździć. Troszkę ciemno jest tutaj, wjechaliśmy do lasu, ale... Zrób tam zbliżenie na te żabsonki małe. Upuszczasz po raz drugi? Aldona upuszcza po raz drugi. Stacja druga. Nie no, na poprzednich wiosennikach to było Aldona upada po raz pierwszy. Aldona upada... Teraz nie zamierzam w ogóle się przewracać, bo to była tylko taka beka. Dobra, tyle wystarczy. Około to sprawdzasz? Ja tak naprawdę mam bardzo dobrą technikę. Radzę sobie świetnie w terenie. Zapytajcie się innych. Tak. Są i nasze ulubione ujeby. Jak się speedplaye nadają do chodzenia po ujebach? No dobrze, jak jest sucho, to jest ok. Bardzo ciekawe miejsce na naszej dzisiejszej trasie. Jesteśmy w Zatoce Soline, gdzieś w połowie drogi pomiędzy Solinę a Tizici.
No i jest tutaj takie błotne spa. Nie spodziewałam się tego zupełnie. Mnie przypomina to w ogóle morskiej zatoki. Ludzie tutaj brodzą w płytkiej wodzie, nacierają się tym błotem leczniczym od stóp do głów. Podobno jest dobre na reumatyzm i na stawy, a nawet czat twierdzi, że na regenerację po wysiłku. Więc może też powinniśmy z tego błotnego spa skorzystać, no ale na pewno nie teraz. I to jest właśnie to, za co Chorwację kocham najbardziej. Piękne skaliste zatoczki, zielono, turkusowa woda i jak jest słońce, to jest ten wspaniały zapach rozgrzanej sosny. Mam nadzieję, że jutro go poczuję, bo jesteśmy tutaj pierwszy dzień i wyspa Krk nie przywitała nas wprawdzie plażową, piękną pogodą, ale i tak zauroczyła mnie od pierwszego wejrzenia. Byłam w Chorwacji tyle razy, a jakoś dotychczas nie zdarzyło się, żeby tutaj przyjechać. I już wiem, że na pewno tutaj wrócę. Pod kątem rowerowym jest super. To jest dopiero pierwsza trasa. Już nie mogę się doczekać, co będzie jutro i pojutrze, ale już wiem, co powiem w podsumowaniu. Naprawdę już wiem, że powiem, że warto tu przyjechać. Tu jest podobno najwęższa uliczka na świecie, ale to jest chyba nie do końca prawda, bo jest chyba trzecia w rankingu, także są spory co do tego. Ale i tak w najwęższym miejscu ma 43 cm. Więc tak sobie myślałam, że prędzej moja kierownica przejdzie niż moje biodra, ale możemy to sprawdzić. To jest bardzo ciekawy dań. Na pewno nie wiecie, co to jest. Wygląda bardzo dziwnie. Pachnie winem. A nie rumem? Nie, ja czuję takie wino, taki dzban. Pachnie dzbanem. Pod tą pianką o zapachu dzbana prawdopodobnież są naleśniki. No to krój. Dobra, krój. Tu jest w ogóle, czekaj, czy oni łyżkę do tego dali? Nie, no to Krój ten sosik. to jest hit. Szampanem. Dobre, ale Chyba szampinionem. nie no, jest to bardzo dziwne. To jest jak pianka taka o smaku szampana. Gruby naleśnik. Nadzienia nie czuć. Mój wygląda bardziej klasycznie. Z marmeladą. Pokaż się tu, Maksiu. Jestem, pokazuję się. Pozdrawiamy ze słonecznej Chorwacji. Czekamy sobie pod sklepem, aż przestanie padać. Pan mówił, że to tylko taki przelotny deszczyk, ale nie zdążyliśmy nawet ujechać kilku kilometrów. Kilku kilometrów? Wyjechaliśmy 300 metrów od lokalu. Ja chciałem tylko powiedzieć tyle, jeśli można, że specjalnie dzisiaj tak się pakowałem. Wszystko zoptymalizowałem. No. Schowałem kurtkę, schowałem drona, kontroler, telefon. Zostawiłem sobie jedną wolną kieszonkę na aparat, którego nie zabrałem. I z uwagi na to nie będzie takich zdjęć, takich widoczków, No co ty? jak przed nami. Możesz pokazać YouTube widzom, żeby chociaż co zobaczyli na Ja już tu trochę filmiku. Już pokazuję. Trochę muszę odsapnąć, bo wyspa tak naprawdę jest dużo bardziej pagórkowata, niż by nam się mogło wydawać. I to nie są łatwe podjazdy, są takie sztajfy nawet po 20%. Dzisiaj jedziemy do Starej Baśki i do Baśki. Jak sobie popatrzę na mapę, to wyspa przypomina mi kształtem
ząb trzonowy, tak ułożony bokiem. Na koronie jest moim zdaniem zielona część wyspy i po tej zielonej części można poruszać się po pętlach, bo jest bardzo duża sieć dróg. Natomiast korzenie tego zęba to już jest zupełnie inne ukształtowanie. Ewidentnie widać, że teren jest bardziej taki suchy, księżycowy i tam w zasadzie do Starej Baśki i do Baśki prowadzą po jednej drodze w jedną stronę, więc uwaga, teraz dla turystów językowych powiem, że jedziemy do Starej Baśki i będziemy musieli się cofnąć do tyłu i w dodatku pod górę. No a potem wjedziemy na Mun Plateau. Jak jeździłam w młodości z rodzicami do Chorwacji, to pamiętam taką reklamę. Zawsze się śmialiśmy z bratem. Pan oswieży dan. Teraz jeszcze musisz tu wizą przetłumaczyć, jak ktoś nie znał chorwackiego. Ale myśmy tego nigdy nie tłumaczyli. To jest takie, że to jest język uniwersalny. To od razu w upale, jak coś takiego słyszysz i widzisz taką zmrożoną szklanicę, to od razu wiesz, co to znaczy. Twoje ciało po prostu to czuje. Spinamy się. Dzisiaj dużo błędów językowych będzie. Może się komentarze uruchomią. Ale spinamy się czy wspinamy? Spinamy się. Ja już tam mówiłam, że musimy się cofnąć do tyłu ze Starej Baśki. No i cofnęliśmy się do tyłu i pod górę, a teraz się spinamy Spinamy się, żeby wjechać na płaskowyż księżycowy koło Baśki. I ja już tutaj myślę o kolacji. Zarezerwowałam konobę z pieczonym odojakiem na kolację. A po kolacji, Maksiu, A po kolacji pojedziemy na lodziki do Baśki. I dzisiaj mamy baśkowy dzień. Baśkowy. No. Do południa Stara Baśka. Po południu młoda Baśka. Dokładnie. I na wieczór też młoda, no, a jakże. Dojechaliśmy na sam koniec płaskowyżu księżycowego koło Baśki. Nawiązując do tego mojego porównania z zębem trzonowym, to jesteśmy na samym końcu prawego korzenia. Za mną tam w tyle widać kontynent i pasmo górskie Velebit i morze. Natomiast tutaj, jak się rozejrzymy dookoła, faktycznie jest bardzo mało roślinności, jest taki księżycowy krajobraz. Ja się zastanawiałam, czy to jest tylko geologia tak tą wyspę ukształtowała, że połowa jest zielona, a połowa jest taka, no ale doczytałam, że to nie do końca tak było, że ta część jest narażona na silne wiatry wiejące tam właśnie z Velebitu. Wiatr się nazywa Bora i ten wiatr wywiewał po prostu tutaj glebę, ale to i tak nie wszystko, bo ludzie tutaj przez wieki wypasali bardzo duże ilości owiec, które też wyżerały całą tą roślinność, no i wycinka drzew, więc tak naprawdę kilka czynników się złożyło na to, że teraz już tutaj ta roślinność tak wygląda. Cała ta wyspa jest zbudowana ze skał wapiennych. Jak się odsłoniły skały i cykl się powtarzał, to na tych skałach coraz trudniej było się odtworzyć roślinność, a jak tylko coś się pojawiło, to znowu owce to wyżerały i tak to teraz wygląda. No, ma to swój urok, jest to taka ciekawostka. Niewiele brakowało, abyśmy tu nie przyjechali, bo wszyscy wiedzą, że ja bardzo lubię zieleń, więc najczęściej kieruję się tam, gdzie jest zielono, a jak wiem, że gdzieś jest księżycowy krajobraz, to raczej niechętnie tam jadę. Ale stwierdziłam, że skoro wyspa jest taka różnorodna i ewidentnie połowa jest zupełnie inna, no to dla pełnego obrazu
sytuacji należało tu przyjechać i faktycznie stwierdzić, jak to jest, żeby też Wam pokazać. O Jezu! Zobaczcie, co tu na mnie siedzi. Widać to? Złaś! Złaś! Słuchajcie, zjeżdżamy z Płaskowyżu w kierunku Wrbnika i jakby ktoś chciał się zainspirować trasą, to nie polecam raczej tego zjazdu, chociaż widoki są zacne. Ale niestety nawierzchnia jest daremna. Straszny gruz. Więc no jakoś się przemęczymy na tych gravelach. Ja testuję węższą oponę, ale no ten zjazd to jest akurat bardziej na MTB zdecydowanie. Patrzcie na ten gruz. Dzisiejsza trasa prowadzi przez zieloną część wyspy. Jedziemy centralnie przez środek na północ. Będzie dużo łamańców językowych i prawdopodobnie błędów, bo jesteśmy aktualnie w okolicach miejscowości Wyrychy na wyspie Kryky. I za mną są ruiny zamku, które chciałam Wam pokazać. Wprawdzie niewiele z niego zostało, ale też jest to jakiś ciekawy punkcik na trasie. Natomiast później będziemy mijać miejscowości Bajcici, Brusici, Nenadici i dalej na północ do wybrzeża. Mieliśmy dzisiaj wstać wcześniej, szybko objechać traskę, żeby zdążyć jeszcze się fajnie poopalać. No ale oczywiście nic z tego nie wyszło. Pospaliśmy fajnie, tak tutaj odpoczywamy. Jest tak pięknie. Rozsiedliśmy się oczywiście na drineczkach bezalkoholowych w miejscowości Vantacici. No i mam taką ciekawostkę geograficzną, ale muszę się wspomóc telefonem, bo nie byłam w stanie tego zapamiętać. Już było nawiązanie przy zameczku do tego, a potem pojechaliśmy dalej i żeby tu dojechać do Vantacici, to przejechaliśmy przez, słuchajcie, Strylici, Barusici, Milowcici, Zgombici, Kremenici, Radici, Bogowcici, Zidarcici. A potem stąd będziemy jechać jeszcze dalej przez Milochici, Linardici, Pinezici, Skrybici i dopiero przez Wyrychy do Kryky. Mało tego, ja sobie poczytałam, skąd w ogóle takie nazwy miejscowości, bo to mi przypominało Kaszuby, bo tam też są, dużo miejscowości się kończy na te same końcówki. No i okazuje się, że jak tutaj rody zasiedlały tą wyspę, no to całe rodziny po prostu tworzyły osady i od ich nazwisk rodowych i ich potomków te miejscowości przybierały swoje nazwy. Ale widzę, że się obryłaś na blaszkę z tematu. Wiesz, że ja lubię sobie tak po prostu poczytać, gdzie jestem i co robię. Czyli to były ciekawostki geograficzne Aldony, czy jak to można ten kącik nazwać? Ja bym bardzo chciała zrobić taki kącik geograficzno-przyrodniczy,
bo jeszcze tak sobie pomyślałam dzisiaj właśnie, że jakbym nie jeździła na rowerze, to na pewno bym prowadziła obserwację przyrody i ptaków. I bardzo liczę na to, że dzisiaj jeszcze zobaczę dudka. Dzień dobry, witam się z YouTube widzami. Dobrze być gościem na własnym kanale. No to mam takie odczucia, jeżeli chodzi o wyspę, że jest to takie idealne połączenie tego, co lubię najbardziej, czyli kojarzyło mi się to tak raz z Toskanią, raz z Teneryfą, też Tajfę zwłaszcza, raz z taką Chorwacją, którą znamy i którą uwielbiamy, czyli właśnie z Dalmacją. No i miejscami też z Majorką, więc takie idealne połączenie tego, co najbardziej lubimy. Jeśli chodzi o same trasy, no to wydaje mi się, że totalny gravelowy raj. Bardzo dużo takich dróg szutrowych z drobnym kamyczkiem. No i gdybym miał jeszcze powiedzieć tak, to powiedzmy, że to byłoby tak obiektywnie, a teraz gdybym tak miał od serca powiedzieć, no to powiedziałbym, że pomimo tego, że spędziliśmy tu raptem 3 dni, to Chorwacja i w ogóle to miejsce, Krk, ma w sobie coś takiego, że totalnie można zresetować głowę. Także ja wracam naładowany taką pozytywną energią i słońcem, choć tak naprawdę taki najbardziej słoneczny był ten ostatni dzień. Mam jeszcze takie odczucie i przemyślenie dotyczące całej wyspy, że w zasadzie łączy wszystko, czego kolarz potrzebuje do tego, żeby dobrze potrenować i dobrze się zregenerować, bo zwłaszcza ten podjazd z Punat w stronę Baśki, idealny treningowo, taki około 5 km, między 7 a 9%, idealny do potrenowania. No i jednocześnie jest bardzo wiele miejsc takich jak choćby to, w których można dobrze pochillować i dobrze odpocząć po treningu. No i nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy dla mnie niezwykle istotnej, czyli o jedzeniu, które jest tutaj też super. No nie dziwię się, że jakby tak wiele osób nadal przyjeżdża do Chorwacji także na kampy treningowe. Przyznam szczerze, że mi też chodzi to po głowie, żeby tutaj może w kolejnym sezonie taki kamp zorganizować. Słuchajcie, moim zdaniem ta wyspa jest absolutnie fantastyczna. Naprawdę niewiele miejsc daje tak dużą różnorodność na tak małej przestrzeni. I małej i dużej jednocześnie, bo jest to największa wyspa w Chorwacji, chociaż trwają wprawdzie spory, czy Kres, czy Krk jest większe, ale to mają powierzchnię praktycznie taką samą, więc to zależy, kto mierzy i jak mierzy. Ale nie zmienia to faktu, że ta wyspa jest po prostu kompletna. Tutaj jest jakby kilka światów w jednym miejscu i ta wyspa daje niesamowitą ilość możliwości. Nawet nie spodziewałam się, że pod względem gravelowym będzie tutaj tak super. Co więcej, sama miejscowość Krk to był strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o bazę wypadową, bo to pozwala po prostu eksplorować wyspę w każdym kierunku, bo wszędzie jest tak naprawdę blisko, a sama miejscowość jest też naprawdę urokliwa. Więc przyjeżdżajcie tutaj koniecznie.